Szybkie połączenia pod marką Alfa Pendular uruchomiono w Portugalii pod koniec lat 90. minionego wieku. Pociągi połączyły stolicę z północną oraz południową częścią kraju, w tym dwa najważniejsze miasta, Lizbonę i Porto. W ich obsłudze kursują pociągi dobrze nam znanej w Polsce rodziny Pendolino. W tym odcinku wsiądziemy na pokład pociągu Alfa Pendular, sprawdzimy maksymalną prędkość, jaka jest osiągana na trasie oraz czas, w jakim pokonuje się dystans między Porto i Lizboną. Zapraszam Was do oglądania. Porto, Almada i Lizbona. Kolej dużych prędkości, metro ciężkie, metro lekkie, tramwaje, promy i autobusy. Transport w Portugalii. Sieć połączeń Alfa Pendular obejmuje ponad 650 km linii kolejowych, składając się z linii północnej łączącej Lizbonę z Porto oraz południowej z Lizbony do Faro. Część kursów na północy przedłużonych jest też do Bragi czy Guimarães. Jednak na tych odcinkach nie przekracza się prędkości 200 km na godzinę, a jest to jedna z granic prędkości, od której w przypadku dostosowywanych linii kolejowych możemy mówić o kolei dużej prędkości. Do obsługi połączeń wykorzystuje się 10 pociągów zbudowanych na bazie włoskiego projektu elektrycznego zespołu trakcyjnego Pendolino trzeciej generacji o oznaczeniu ETR 460. Fiat zbudował je zresztą wraz z Siemensem w portugalskich zakładach Adtrans Amadora. Pociągi o długości 160 metrów dostarczono w 1999 roku. Są 6-członowe i mają 2,92 m szerokości. Ważący 300 ton skład zasilany jest napięciem 25 kV i ma wózki o nietypowym iberyjskim rozstawie szyn 1668 mm. Pendoluzo na pokład zabiera 75 pasażerów na miejscach w pierwszej klasie Conforto oraz 239 pasażerów w klasie drugiej Turistica. Wahadełko jak na polski tłumaczone jest Pendolino wyposażone jest w wychylne nadwozie, które pozwala pokonywać łuki na trasach ze zwiększoną prędkością względem konwencjonalnych pociągów. Dzieje się tak dzięki możliwości odchylenia nadwozia względem reszty składu o maksimum 8 stopni. Również pasażerowie jeszcze mniej odczuwają osiąganą prędkość i przede wszystkim pokonywanie łuków, chociaż łagodne kołysanie składu może powodować chorobę lokomocyjną u osób na nią podatnych. Ciekawe atrakcje na monitorach dostarcza portugalska kolej w czasie podróży. Możemy obejrzeć lokalne przewodniki po miastach lub nawet programy kulinarne. Żeby w pełni skorzystać z telewizji, przy siedzeniach dostępne są wejścia na słuchawki, pozwalające indywidualnie przez pasażerów korzystać z głosu i dźwięku. Pasażerowie mogą też słuchać 3 kanałów radiowych.
My bliżej zajmiemy się 330-kilometrową trasą między Porto a Lizboną, której znaczna część została w minionych latach zmodernizowana. Obecnie pozwala ona poruszać się odcinkowo z prędkością maksymalną 220 km na godzinę. W ramach modernizacji na trasie powstało m.in. 161 nowych obiektów inżynierskich, mostów, wiaduktów i tuneli. W ramach realizacji projektu Alfa Pendular czas podróży między Porto a Lizboną skrócił się o pół godziny. Dziś wynosi on od 2 godzin 50 minut do 3 godzin, co daje prędkość komunikacyjną około 110 km na godzinę. Połączenia wykonywane są w godzinach szczytu średnio co godzinę, a w międzyszczycie co 2 godziny. Łącznie dziennie wykonywanych na tej linii jest 11 par kursów. Cena za przejazd uzależniona jest od wyprzedzenia, z jakim kupujemy bilet. Na najbliższe dni przejazd między Porto a Lizboną może kosztować 30 euro, a w przypadku zakupu z wyprzedzeniem co najmniej 5-dniowym, bilety mogą być w promocyjnej cenie nawet 12,5 euro. Dotyczy to jednak tylko wybranej liczby miejsc w pociągu. Dodatkowo możliwe jest zamówienie posiłku, śniadania lub obiadu już w czasie zakupu biletu. Posiłki dostępne w menu zależne są od daty naszej podróży. Senhoras e senhores passageiros, chegamos ao nosso destino. Esperamos ter o prazer de os ver de novo a viajar conosco. Next stop, Lisboa, Santa Apolónia. Od 2017 roku pociągi są gruntownie modernizowane i trzeba przyznać, że już po 18 latach użytkowania składy tego zdecydowanie potrzebują, zarówno pod względem stanu zewnętrznego, jak i wewnętrznego. Z zewnątrz naprawiane jest poszycie pociągu, zmienia się także kolorystyka składu na srebrno-zieloną. Wnętrze jest również kompletnie odnawiane, pojawiają się nowe siedzenia i wyposażenie. W każdym wagonie instalowane są po 2 anteny Wi-Fi oraz gniazda elektryczne pod każdym siedzeniem. Kolej zmaga się z dużą konkurencją w połączeniach obu największych miast Portugalii. Dostępne są też linie autokarowe czy lotnicze, a pociągi na tym rynku starają się równoważyć czas i koszt podróży. Bardzo atrakcyjne są połączenia lotnicze, bo lot trwa zaledwie 55 minut, ale w zależności od daty podróż kosztuje od 30 euro z dużym wyprzedzeniem rezerwacji do nawet 140 euro na dzień następny. Samoloty latają wręcz częściej niż pociągi mają swoje odjazdy, bo odloty odbywają się regularnie co godzinę, również w okresie międzyszczytowym. Podróż pociągiem będzie jednak nieporównywalnie tańsza w przypadku przejazdu z dużym bagażem. Połączenia Alfa Pendular działają w ramach sieci kolei portugalskich Comboios de Portugal. Sieć liczy prawie 2800 km linii kolejowych, a oprócz połączeń AP kursują tu pociągi międzynarodowe IN, międzymiastowe IC, międzyregionalne IR, regionalne R i podmiejskie U.
Łącznie w 2017 roku koleje portugalskie przewiozły 122 miliony pasażerów. W Portugalii możemy też spotkać składy hiszpańskiej kolei Renfe, obsługujące międzynarodowy nocny pociąg łączący Madryt z Lizboną. Wagony kursujące pod marką Tren Hotel mają oferować wręcz standard hotelowy, a wśród nich są też wagony sypialne. O połączeniu stolic Portugalii i Hiszpanii wspomniałem nie bez powodu, bo w planach było kiedyś utworzenie między nimi linii kolei dużej prędkości. Wśród oczekiwanych parametrów była prędkość maksymalna 350 km na godzinę i czas podróży krótszy niż 2 godziny 45 minut. Byłaby to zdecydowana poprawa względem stanu obecnego, gdzie podróż nocnym pociągiem trwa ponad 10 godzin. Koszt budowy linii oszacowano na prawie 8 miliardów euro i miał przyczynić się do utworzenia nawet 100 000 miejsc pracy. Jednak ze względu na kryzys finansowy, który dotknął Portugalię w 2011 roku, projekt został porzucony. Portugalskie połączenia Alfa Pendular są odpowiednikiem funkcjonujących w Polsce pociągów Express Intercity Premium. Portugalskie pociągi również łączą największe miasta w kraju i obsługiwane są taborem najwyższej klasy. Mimo osiągania na trasie o 20 km na godzinę większej prędkości i posiadania wychylnego pudła do szybszego pokonywania łuków, osiągają na najważniejszym połączeniu w sieci bardzo zbliżoną prędkość komunikacyjną do tego w Polsce. W Portugalii składy kolei dużej prędkości pojawiły się jednak już pod koniec lat 90. minionego wieku i dziś prowadzone są przy nich pierwsze naprawy główne. My przygodę z Pendolino rozpoczęliśmy zaledwie 4 lata temu, a polskie składy mają jeszcze niewykorzystywany do dziś potencjał. Mam tu na myśli ich dopuszczenie do ruchu pasażerskiego z prędkością maksymalną 250 km na godzinę. Obecnie nie mamy na tyle dostosowanej linii kolejowej, na której ten potencjał byłby wykorzystywany. Składy więc już mamy, ale infrastruktury nadal brakuje, co wymaga uzupełnienia w pierwszej kolejności. W obecnej sytuacji cieszyć będzie każdy kilometr linii kolejowej dopuszczającej prędkość ponad 200 km na godzinę. Tymczasem wielkie dzięki za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Cześć!